Siema. Myślicie, że Rodesay było daleko? Nie. Albo, że Bournemouth było daleko? Też nie. Patrzcie na to. Witajcie moi drodzy, 368 mil albo 592 km dzieli nas od miejscówki. Od rekordowej miejscówki, bo jeszcze tak daleko kosztować polskie jedzenie nie jechaliśmy. No to gdzie my się wybieramy? No wybieramy się na Cornwallię w końcu i wybieramy się do Penzance. W tamtych rejonach, to znaczy tak naprawdę kawał drogi od tamtych rejonów. Byliśmy parę tygodni temu, byliśmy w Bournemouth. No i co, ale Penzance, Cornwallia to już jest inny dystansowy kaliber. Dystansowy kaliber, który Darek, czyli ja, pokona dla Was, aby skosztować polskie jedzenie. A gdzie się wybieramy do Penzance? Do miejscówki o nazwie The Singing Rooster. No i na tym Singing Rooster na ich Facebooku upolowałem jedną pozycję. I mam nadzieję, że ona będzie dostępna. A dlaczego mówię, że mam nadzieję, że będzie ona dostępna? No bo jest podobnie coś jak w York. Ta miejscówka jest rano do południa otwarta i na popołudnie. My wybieramy się tam na popołudnie. Oczywiście Facebook, strony internetowe będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. No i co? Ja się koncentruję. Najdalszy wyjazd, ale jestem mega naładowany fajną energią. Mam nadzieję, że jedzeniowo nie zawiedzie lokal. No i co? Kącik.pl bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat Penzance. Penzance to niezwykle ciekawe miasto położone na południowo-zachodnim krańcu Anglii, w hrabstwie Cornwallia. Choć nie jest wielką metropolią, skrywa mnóstwo fascynujących historii, legend i malowniczych widoków. Ciekawostki o Penzance. Koniec linii, ale jaki urokliwy. Penzance to najdalej na zachód wysunięte miasto w Anglii z połączeniem kolejowym. To właśnie tu kończy się słynna linia kolejowa z Londynu, tak zwana Great Western Railway. Przyjazd pociągiem do Penzance to prawdziwa podróż przez czas i przestrzeń. Pogoda jak na Cornwallię, łagodna i morska. Dzięki wpływowi prądu zatokowego, Gulf Stream, Penzance cieszy się stosunkowo łagodnym klimatem przez cały rok. W okolicy rosną palmy, a ogrody subtropikalne, jak Morab Gardens, zachwycają bujną roślinnością. Piratów tu nie brakowało, przynajmniej w operetce. Miasto zasłynęło dzięki operetce Piraci z Penzance, autorstwa Gilberta i Sullivana. Choć to dzieło fikcyjne nawiązuje do rzeczywistej historii, Cornwallia faktycznie była kiedyś siedliskiem piratów i przemytników. Kultura celtycka i język kornwalijski. Penzance i okolice są ważnym ośrodkiem kultury celtyckiej. Można tu jeszcze usłyszeć język kornwalijski. Choć nie jest powszechnie używany, to przeżywa renesans. Tablice dwujęzyczne są częstym widokiem. Sztuka i delfiny. Miasto przyciąga artystów, miłośników sportów wodnych oraz obserwatorów przyrody. Z wybrzeża można często wypatrzyć delfiny, a pobliskie klify są rajem dla fotografów i spacerowiczów. Zakorkowane, ale piękne. Witamy w Penzance. Słuchajcie, kompletna amatorka, nie? Na tyle epizodów, co zrobiłem, taki błąd. Zamiast kierować się na parking, to ja kierowałem się na miejscówkę. A tam znaleźć miejsce gdzieś w tych cienkich, tych wąskich uliczkach, masakra, nie? Słuchajcie, jestem tu na parkingu, na szczęście macie mnie. Tutaj jestem na parkingu. No i co? Jestem tak głodny, jestem zmęczony, potrzebuję jedynki, bo naprawdę bardzo długo jechałem bez żadnego postoju. The Singing Rooster, Penzance. Uciekamy na obiad. Hej.
zamówień złożone i na szczęście udało mi się upolować to, co chciałem upolować. No i co? Mega droga. W ogóle zaparkujcie sobie na tamtym parkingu i przejdźcie się na pieszo, nie? Bo te drogi tutaj są takie wąskie, takie pod górę, zawijańce, nie? Nie chcecie porysować fury albo zerwać komuś lusterka. Tradycja musi zostać podtrzymana. Kawał drogi zasługuje na to. Tarą. Za Singing Rooster Staff, czyli za was koledzy, którzy będziecie to oglądać, za was moi drodzy widzowie i za mnie, że podołałem wasze zdrówko. Pierwsze zamówiłem to, na co polowałem, ale po drugie zamówiłem coś, czego nigdy w życiu jeszcze nie jadłem na tym kanale. Nie mogę się doczekać, aż wiecie. Dobra, jak widzicie, są kanapki, chleb swój, smalec swój i ogórasy kiszone. I to byłoby idealne do czego? Do kielicha. I takiego mam. Wjeżdża kolejna bombeczka za... A dobra, jeszcze raz za wasze zdrowie. Hej. Zanim spróbuję, pokażę wam w ogóle, jak ta kanapka wygląda. Jak te 3 kanapki wyglądają. Dobra, zmiana stolika, po prostu siadła rodzina obok mnie i nie chcę im przeszkadzać, wiecie, z kamerą i do kamery gadać, nie? No co, próbujemy kanapkę, bo jestem taki mega głodny. Powiem wam, jeżeli ktoś z was nie jadł nigdy normalnego chleba, czyli takiego, pysznego smalcu, czyli takiego i pysznych, niekapciowych ogórków, coś podobnego jak mieliśmy z Windą, to przyjeżdżać tutaj od razu. Powiem wam, chociaż nie będę za bardzo spoilerował, zapraszam na podsumowanie, a dzisiaj studio, miejscówka będzie specjalna, wyjątkowa, tak jak i to miejsce. Co? Planowałem, żeby to zjeść, miałem nadzieję, że to będzie dostępne i powiem wam, że nie ma to jak zjeść taką kanapę i popić zimnym piwkiem w takim miejscu pięknym, jakim jest Penzan. Powiem wam, że miska mi się zaciesza, bo danie główne wjechało, a to danie główne nie jadłem tego na kanale nigdy, nie? No i co? Też uważam, że do tego dania piwko jest obowiązkowe. Dobra, nie przedłużamy. Do jakiego dania? Łazanki. I zanim w ogóle spróbuję, to od razu wam pokażę, co my tutaj mamy, nie? To jest masakra. Dobra, zaczynamy od jednej surówy. Zaraz ją spróbujemy. Zaczynamy od drugiej surówy. To jest kapusta czerwona. Tam jest ogóreczek, pomidorek i gwiazda wieczoru. Masakra. Będę wam pokazywał do kamery, co dokładnie jem i nawet położę tutaj chusteczkę, w razie czego jakby nakapało. A więc co? Zaczynamy. Zaczynamy od surówki. Ale chodźcie trochę niżej. O, tak będzie lepiej. Dobra, pierw wjeżdża ta surowa. Powiem wam, że jestem w 100% przekonany, że ona jest tam na zapleczu tarta, nie? Mega świeża. Kapusta czerwona. Jo. Elegancka. Ogóras i pomidorek. Teraz czas na gwiazdę maina. Pierwszy raz dałem fanfary, jeżeli chodzi o jedzenie, a nie o werdykt. A ten werdykt będzie w podsumowaniu.
Powiem wam, że co od razu chodzi tutaj. Pyszna kiełbasa, mega dobra kiełbasa. Pyszny makaron, kapusta i grzyby. A w ogóle najważniejsze jest to, że te łazanki nie są takie klejące. Dla mnie przynajmniej, nie? Patrzcie na to. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać tego epizodu, bo wierzcie lub nie, ja tak naprawdę po studiu jadę prosto do domu. Nie zostaję niestety dzisiaj na noc. No i co? Jemy to, dopijamy tego tutaj koleżkę i obowiązkowo wjeżdża deser. Jeżeli myśleliście, że jadę 7 godzin do domu bez deseru i bez kawy, która jest dzięki koledze ekstra mocniejsza, to się myliliście. A więc co? Na deser wjeżdża biszkopt czekoladowy ich wyrobu i co? I kawa. Zanim deser wjeżdża kawa, której co jak co, ale potrzebuję. Czuję, że jest moc. Bez cukru, bez mleka, pamiętajcie, tylko takie kawy pijać. No i czas na ciacho. Korwalię, ale proszę pamiętać, że Korwalia jest jedynym klasztorem w tym kraju, gdzie nie ma ani kilometra historii. Powoli. Przepyszne ciacho, chociaż trochę zaspoilerowałem podsumowanie. Słuchajcie, ja jem ciacho, ja dopijam kawę i widzimy się w studiu na podsumowaniu i powiem wam tak, jeżeli to studio nie będzie wyjątkowe, unikalne, to już nie wiem jakie może być. Ej, opuszczamy Singing Rooster. No i co? Idziemy na podsumowanie i pogoda jest prześliczna, a taka pogoda nam będzie tam potrzebna. Hej! Siemano moi drodzy widzowie, słuchajcie, najlepsi widzowie, najlepsze studio. Będąc w Penzan, jeżeli znacie jakkolwiek geografię Anglii, nie mogłem tutaj nie być na podsumowaniu. A jeżeli nie znasz geografii Anglii, czyli gdzie? Na Land's End. Jesteśmy na najbardziej wysuniętym punkcie na zachód w całej UK. I jak bardzo chciałem zrobić ten background, żeby mieć ten znak taki, to jest taki symboliczny znak Land's End, to tam się nie dostaniecie, nie? Po prostu każdy chce sobie fotkę zrobić, a co? Ja nie jestem jeszcze aż takim burakiem i nie jestem jeszcze aż taki egoistyczny, no i co? Ale uważam, że ten widok tutaj, w ogóle, mała ciekawostka, to tutaj ten budyneczek, to jest pierwszy pub, jaki witacie wkraczając na ziemie brytyjskie. Pierwszy pub, do którego nie zagościmy, bo powiem wam i nie ściemniam naprawdę, zaraz po tym nagraniu jadę prosto do domu. Dobra, żeby nie było, że ściemniam, patrzcie ile mamy do pokonania. Jak to mówią, half-time report. No i co, jesteśmy w połowie drogi. No i co, jadę sobie, słucham muzy, jest fajnie. W ogóle najważniejsze, że nie pada, jest... W ogóle i tak jest parę samochodów i się zawsze zastanawiam, kto o drugiej, o trzeciej, o pierwszej w ogóle jeździ samochodami, nie? No i co? Zapomniałem wspomnieć, że The Singing Rooster robi różne cateringi, takie malutkie, wiecie, jak macie imprezę jakąś może korpo czy coś takiego i takie kanapeczki chcecie na ten, oni to wszystko robią, także jeżeli chcecie, pamiętajcie, że wszystkie linki będą w przypiętym komentarzu i w opisie, nie? No i co? Patrzcie, co tu się dzieje. Jeszcze tyle. To prawie z górki. Ej, moi drodzy, jak to mówią, home sweet home. Patrzcie, która godzina. No i co? Darek numer 1 idzie spać, a Darek numer 2 dokończa studio. Hej! No i jak zobaczyliście, skoro epizod wyszedł, to znaczy, że do tego domu dojechałem. Na samym początku chciałbym serdecznie podziękować za gościnę i serdecznie pozdrowić Tomka, Maxa i Marcina.
I w ogóle taka fajna ciekawostka, Max to jest syn Tomka i Max ma pasję i jest z zawodu ślusarzem. I fajne ty tutaj widzicie przedmioty robi, jeżeli chcecie. Skontaktujcie się z nimi, jeżeli lubicie wspierać takich ludzi fajnych i w ogóle wiecie, takie rzeczy to są konkretne, nie? To nie jest bylejactwo, wszechobecne bylejactwo, to są konkretne rzeczy wykonane z pasji przez młodego człowieka. Wspierajmy takich ludzi, bo zobaczycie, że kiedyś utoniemy w tym bylejactwie. Słuchajcie, przepiękne widoki, ale nie przedłużamy epizodu i co? Wjeżdżamy od razu w ceny, a zaraz później omówimy dania i ogólnie lokal. Upolowałem danie i na szczęście to danie było dostępne, czyli co? Czyli chlebek z smalcem i z ogórkami kiszonymi i ten starter kosztował 8,90. Niestety mamy problem i o tym problemie za chwilę powiem. Zanim główne danie wjechało, to wjechało piwko i piwo Lech kosztowało 6,80. A głównym daniem dzisiaj były łazanki. Nigdy nie jadłem na kanale łazanków. Łazanki kosztowały 18,90. Na deser mieliśmy ciasto biszkopt czekoladowy i ten biszkopt kosztował 6,90. Do tego potrzebna do mojego funkcjonowania i do mojego powrotu bezpiecznego kawa i kawa kosztowała 3,10. Za całość The Singing Rooster w Penzance zapłaciliśmy 44,60. No i na czym problem polegał? Na tym, że zauważyłem, że nie zapłaciłem za szota wódeczki. Drodzy właściciele, jeżeli chcecie, skontaktujcie się ze mną. Z miłą chęcią zrobię przelew na szot wódeczki. Czyli co? Czyli szot wódeczki, cena 000. Omówienie cen 44,60 za to, co zjadłem, za to, co wypiłem. Pamiętajmy, albo może Wam przypomnę, Penzance to jest naprawdę fajne, śliczne, turystyczne miejsce. Uważam, że cena jest bardzo atrakcyjna, nie? Te porcje były naprawdę, te 3 kromki chleba to naprawdę takie już fajne, zapchające. Tak naprawdę 2 osoby mogłyby sobie taką wziąć i po prostu po 1,5 kromki sobie zjeść. Łazanki przepyszne. W ogóle dowiedziałem się, że oni mają suszone grzyby i ten pyłek tych suszonych grzybów dodają do tych łazanek, bo tam są pieczarki też, nie? Ale ten pyłek właśnie tak przybija ten smak, nie? Grzybowy. Mega. Lokal w ogóle długo jest, naprawdę. Oni zaczynali w ogóle od kafejki i ta kafejka w ogóle nie była powiązana z polskim jedzeniem. No ale ten Singing Rooster już jest naprawdę od iluś lat i bardzo fajnie. Cieszę się bardzo, że w ogóle to było takie fajne, że obok mnie siedział kolega z Francji. Później rodzina była z Niemiec i jeszcze rodacy, nie? Których wszystkich pozdrawiam. And I would like to say hello to you, my French friend. Fajne vibe'y. W ogóle powiem Wam, że ten Tomek, kolega Tomek, bardzo mi przypominał Gabriela z Rothesay. Jeżeli nie wiedzieliście, w ogóle nie wiecie, o co mi chodzi, to zachęcam Was do zobaczenia tego epizodu. Po prostu takie turystyczne vibe'y, super, fajnie mi się rozmawia z takimi ludźmi. Z Maxem później też rozmawiałem, jak wyszedłem. W ogóle Max wyprowadzał swojego pieska Rocky i jeżeli Rocky oglądasz ten epizod, a na pewno nie oglądasz, to pozdrawiam Ciebie również. Lokal przytulny, naprawdę śliczny lokal, fajnie cozy, w ogóle ja lubię, jak ja już widzę takie poduszki, kocyk czy coś, to naprawdę to jest cozy, nie? Prześlicznie to wygląda, jedzenie mega fajne, także kolego Marcinie, oby tak dalej. Słuchajcie, nie przedłużam tego epizodu, znikam, zawiewa strasznie, wiem, że przetrwa ten mikrofon próby wiatru, bo konkretną próbę mieliśmy tutaj. No i co? Przede wszystkim fajnie, dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje wypociny, moje podróże. Mam nadzieję, że nie tylko oglądacie je, ale mam nadzieję, że te moje podróże YouTube'owskie Was zachęcą, żeby przyjeżdżać w takie miejsca, w inne miejsca w całej UK, nie? Pamiętajcie, UK to nie jest tylko praca w fabryce, to nie jest tylko Lidl albo Car Boot Sale. Naprawdę to są śliczne miejsca, fajni ludzie, zwiedzać i odwiedzać. Zanim apel wiedzie tradycyjny, to co? Czas na werdykt. The Singing Rooster w Penzance, miejscówkę uważam za smaczy. Tomek, Marcin, Max, mega fajni ludzie, fajni rodacy, których
poznałem, spotkałem, porozmawiałem. Słuchajcie, miejscówka śliczna, położona w ślicznym miejscu. Land's End jest chyba z 10 mil od Penzan, nie? Przyjedźcie sobie do Penzan, zostańcie sobie w hotelu, zjedźcie sobie, wypijcie sobie szota wódeczki, piwko, zjedźcie sobie pyszne łazanki, nie? I przyjeżdżajcie tutaj na to, nie? W ogóle zaraz będzie zachód słońca, ale niestety ja nie będę czekał na ten zachód słońca, po prostu zawijam zaraz i jadę 7 godzin przede mną. No i co? Jak dojadę, to będzie epizod, jak nie dojadę, to nie będzie epizodu. Pamiętajcie, nie przepracowywać się, wychodzić, wyjeżdżać, uśmiechać się do siebie. Nie bądźcie gburami. Trzymajcie się i do następnej niedzieli. Hej!